Co jest? O Jezu! Dziś w odcinku klientka Lombardu zostaje porwana. Zaraz, co tam się dzieje? Panowie, co tam się dzieje? Halo! Halo! Ile kosztuje 50 milionów złotych? Ciekawe, jak to jest znaleźć skarb, no. Skarb. Jeszcze nie wiadomo, czy to jest cokolwiek warte. No, na pewno nie 50 milionów. Marysia szuka sprawiedliwości na własną rękę. To był wypadek. Nie, nie wierzę w wypadek. Co ty mówisz? Kto panu kazał to zrobić? Dziecko, co ty wygadujesz? Ja i tak się dowiem prawdy. Rozumiesz? I nie ujdzie ci to bezkarnie. No i dlaczego nikt mnie nie obudził? No co, po prostu zaspaliśmy. Ale co, nie ustawiłeś budzika? No ty też nie. Jasne, bo jak ja o czymś zapomnę, to wszystko się wali. Dziewczyny! Zrobię ci kawy. Mariusz, ale jaka kawa? Jaka kawa? Przecież ja nie zdążę wypić. Ja muszę do pracy. W pracy wypiję. Julka, a co, wy jeszcze nie ubrane? Mamy dzisiaj na drugą lekcję, więc się nie śpieszymy. Czyli wychodzi na to, że tylko ja się spóźnię. Spokojnie, odwiozę cię. Mamo, ty idziesz się do pracy? No tak, a co w tym dziwnego? Nie, nic takiego. Tata śniadanie zrobił. Dzięki. Mariusz, dawaj. Od rana była nerwówka, a do tego wszystkiego jeszcze Marysia wstała lewą nogą. Nie wiedziałam, o co jej chodziło, ale nie miałam czasu się nad tym zastanowić. Histopatolog wykluczył udział osób trzecich. Dziwne. No dziwne, ale nie ma wątpliwości, że zgon tego rzekomego topielca nastąpił z przyczyn naturalnych. Skoro nie było przestępstwa, to po co ktoś wrzucał ciało do rzeki? No zaraz się dowiemy. To on. Dzień dobry. dobry. Pan Marcin Pieniążek? Tak, a o co chodzi? Policja. Chcielibyśmy porozmawiać na temat pańskiego ojca. Ale mój ojciec nie żyje. No tak, wiemy, no ale chcielibyśmy ustalić, co stało się z ciałem. No, ciało zostało skremowane. Tak, a prochy? O, prochy rozrzuciłem nad rzeką zgodnie z jego życzeniem. Trochę nad rzeką, pan mówi. To nielegalne. No teraz to już wiem, właśnie dostałem grzywnę 1000 złotych, ale to jest takie przestępstwo, żebyście prowadzili dochodzenie? Proszę pana, ciało pańskiego ojca miesiąc temu zostało znalezione nad brzegiem rzeki. No, z prochu powstał, tak? Co za bzdury. Proszę pana, my nie jesteśmy tu po to, żeby sobie żartować. No. Musimy sprawę wyjaśnić i dlatego pojedzie pan z nami. Aresztujecie mnie? Za co? Nie aresztujemy, spokojnie. Musi pan złożyć zeznania i zidentyfikować ciało. Co? Może to tylko pomyłka. Zapraszamy. Widziałaś może mój zeszyt od matmy? Nie, Ty się nie pakujesz? nie idę dzisiaj do szkoły. Do sądu idę. Ale po co? Dzisiaj jest kolejna rozprawa w procesie tego typa, co zabił mojego tatę. Tego, co go potrącił? Zabił. To było morderstwo. No, nie wiedziałam, że to dzisiaj. Mama też nie. Ale ja nie zapomniałam. Dopilnuję, żeby ten gościu się nie wymigał. Może lepiej powiedz to swojej mamie. Nie, nie będę jej nic mówić. Zapomniała. I ty też się nie wygadaj. Jak chcesz. Ale to i tak wyjdzie w dzienniku elektronicznym. Ciekawe, co się mogło z nią stać? Może też zabalowała. Pani Angelika? Niemożliwe. No czemu? No, wszystko jest dla ludzi. Dla ciebie to i tak za bardzo. Kluczy zapomniał.
pracownik roku, kurde. Dobrze, no. Jene, no Ziutek. Co, ty nie wiesz, jak to jest na kacu? Wiesz co, Romek? Życie sobie marnujesz przez to picie. A co ty takiego teraz wyprawiasz? Święty się znalazł. A żebyś wiedział, ja nie piję ani kropli. Tobie też polecam. No ale co ty, Ziutek, no? Przecież trzeba mieć jakąś przyjemność w życiu. Można mieć inne. Oj, dobra, no. Chcesz, to nie pij, no. Ja się opresji nie poddam. Zobaczymy jak długo. Z roboty cię wywalą. Proszę cię, Ziutek, tak? Zejdź ze mnie. Ja już dosyć mam tego umoralniania. O królowo Cześć. moja, wybawicielko nasza. Roman, ja widzę, że ty ledwo żyjesz. To wszystko przez Ziutka. Kaznodzieją chce zostać. Kościół świętego abstynenta zakłada. Ja już nie mogę słuchać tego jego gadania. I dobrze ci tak. No właśnie, no. Tak się spił, że na kacy kluczy zapomniał. A Lombard musi być otwarty. A ty też spóźniona jesteś. I wyszło na to, że tylko Ziutek był niewinny. A co było kiedyś? Życie potrafi jednak zmieniać ludzi. Przykład Ziutka pokazywał, że Romanowi też warto było dać szansę. Myśli pani, że to będzie dobre? Wie pan, no to zależy od gustu klientów. No, ci lubią na bogato, wie pani, tak bardziej efektownie. No bogato. No, na bogato chcesz, a do Lombardu przyszedłeś. A co, to u nas nie ma wartościowych rzeczy? Jakbym poszedł do galerii czy coś, to bym fortunę wydał. Dobra, nie znam się, zarobiony jestem. Panie Ziutku, Tak? a to? Może to będzie dobre. A ty co, Ziutek? Dekoratorem wnętrz zostałeś? Klientom doradzam. Wnękę mają w ścianie i chcą coś tam wstawić, za szybą i podświetlić. No, ołtarzyk taki. To Matkę Boską weź. Ołtarzyk, ale bardziej taki cywilny. No chyba świecki. Zwał jak zwał. Ale jak im się spodoba, to zapunktuje i będą mi innym polecać. Tak kombinujesz, cwaniaku. Trzeba się rozwijać. Rozwijasz to się jak papier toaletowy. Ale znalazł se porównanie, no. Głupie żarty. No, Ziutek, od czasu jak w te biznesy poszłeś, to się w ogóle na poczuciu humoru nie znasz. To ile, pani Angeliko, za tą figurkę? Za to? No, Sprawdzę panu. A z Ziutka to był kiedyś fajny kolega. Ale odkąd stał się przedsiębiorcą, to szkoda gadać, co się z nim porobiło. Pieniądze zmieniają ludzi. Nie ma co. dziękuję, panie mecenasie. Doskonale pan prowadzi sprawę. Grunt to odpowiednia strategia procesowa. O tym właśnie mówię. Ogromnie dziękuję. Taka moja rola. Ale wie pan, to jeszcze nie koniec. No tak, wiem. Najważniejsze, że idziemy w dobrym kierunku. To tyle. Ja muszę już wracać do sądu. Do widzenia. Do widzenia. Pan zabił mojego tatę, Przepraszam, wiem, co czujesz. ale pan go zabił. Przecież ja tego nie chciałem. To był wypadek. Nie, nie wierzę w wypadek. Co ty mówisz? Kto panu kazał to zrobić? Dziecko, co ty wygadujesz? Ja i tak się dowiem prawdy. Rozumiesz? W imieniu rodziny dziękuję bardzo panu. Wszystko odbyło się na najwyższym poziomie. Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, pan tu jest właścicielem? Tak, dobry wieczór. Policja. Słucham państwa. Chodzi o kremację Stefana Pieniążka z dnia 2 marca tego roku. Proszę pani, to było ponad miesiąc temu. Jak mogę pamiętać? No, jakieś dokumenty pan ma. Oczywiście. Proszę. Nakaz prokuratorski. Chcemy zajrzeć w dokumentację. Oczywiście wszystko udostępnię, ale o co chodzi? O bezczyszczenie zwłok. Co najmniej. U mnie? To niemożliwe. My zachowujemy najwyższe standardy. Do tej pory klienci byli zadowoleni. Ktoś złożył skargę? Wszystkiego się pan dowie. Na razie prosimy o udostępnienie tych dokumentów. Proszę. Czyli tutaj spalane są zwłoki?
Poprawniej byłoby powiedzieć spopielane. A jaka to różnica? Podczas kremacji zwłoki nie są palone ogniem. One ulegają procesowi spopielenia pod wpływem wysokiej temperatury. I tak powstają prochy. No też nie do końca. Spopielone zwłoki zachowują swój kształt, do tego resztki kości. Potem trzeba to rozdrobnić, to kolejny proces. Dopiero po nim powstają prochy, które zsypuje się do urny. Dobra, z dokumentacji wynika, że 2 marca dokonaliście kremacji ciała niejakiego Stanisława Pieniążka. Skoro tak mówią dokumenty, to tak najwyraźniej było. No najwyraźniej nie, bo zwłoki pana Stanisława Pieniążka zostały znalezione miesiąc temu w rzece. Tożsamość Denata ustalono bezspornie. Trwał to miesiąc, ale wynik jest pewny. Do tego syn rozpoznał szczątki ojca. No i skoro doszło do kremacji, to wychodzi na to, że były to inne zwłoki. Pytanie czyje? Ale proszę państwa, przecież ja nie sprawdzam tożsamości zwłok. Skąd mam wiedzieć, kto jest kim? Działam na podstawie dokumentów. Przecież nie mogę wszystkich znać. I nikt nie zagląda do trumien? No oczywiście, że nie. Po co? Przecież ja nawet nie znam tych ludzi. Jak miałbym kogoś rozpoznać? Poza tym zwłoki są zabezpieczone specjalną folią. U mnie liczy się ilość, a ta się zgadza. Tymczasem syn pana Pieniążka dostał od was prochy, ale nie swojego ojca. To niemożliwe. Przykro nam, ale jest pan zatrzymany w celu wyjaśnienia sprawy. Szukaj prawnika. Co się dzieje? Nie wiem, co chcą mnie zamknąć. Pani też tu pracuje? Jestem żoną. Do widzenia za miesiąc. Do widzenia. Będziemy na panią czekać. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym się zorientować. Tak, a w czym? Mam do sprzedania pieniądze. A, że stare monety. Nie, takie papierowe. Mój ojciec umarł. Jak robiłam porządki, znalazłam w szafie starą kasetkę. No, udało mi się ją w końcu otworzyć. No i chciałabym wiedzieć, czy jest to coś warte. Niezła sprawa, a dużo? 50 milionów. Co? No 50, ale starych. Tych sprzed denominacji. To co innego. No i chciałabym wiedzieć, ile to jest warte i czy jesteście zainteresowani skupem. Wie pani co, ja nie jestem do końca pewna, ale zadzwonię do szefa i się zorientuję, dobrze? Bardzo proszę. Faktycznie. Wyglądają jak nowe. Ciekawe, jak to jest znaleźć skarb, no. Skarb. Jeszcze nie wiadomo, czy to jest cokolwiek warte. No, na pewno nie 50 milionów. Szef powiedział, że musi na to rzucić okiem, ale dzisiaj już nie da rady. Ja proponuję 500 zł zaliczki, a jutro dogadacie resztę. Klientka nie była zachwycona obrotem sprawy, ale na szczęście się zgodziła. Sama byłam ciekawa, ile takie nieaktualne pieniądze mogą być warte. Proszę bardzo. W tej godzinie? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja do córki. Do córki, że do mojej córki? To pan, co pan tutaj robi? Myślałem o naszej rozmowie przed sądem. Nie daje mi to spokoju. Chciałem cię jeszcze raz przeprosić. rozmawiać. Marysia, No co? ja rozumiem twój ból, ale tak nie można. Ale to jest morderca! Marysia, nie mów tak. Ja bardzo pana przepraszam za córkę. To ja przepraszam. Wy wierzycie, że to był wypadek? A co innego? Wy nic nie wiecie. Ja mu nie wierzę. Rozumiecie? Uspokój się. Nie uspokajaj mnie, macie wszystko w dupie. Dzisiaj była rozprawa, nawet na nią nie przyszłaś. Marysia, wyrażaj się! Jeszcze raz przepraszam za córkę. To ja przepraszam. Pójdę już. Dobranoc. Porozmawiam z nią. No i co? No nic. Z kolejny etap w radzeniu sobie z bólem po śmierci ojca. Najpierw była rozpacz, potem pielęgnowanie pamięci, a teraz bunt. Nie chce ze mną rozmawiać.
Kazimierz prosił, żebym wycenił te stare banknoty. No, nie takie stare. Wyglądają jak nowe. A, wyglądają na oryginalne. Rzeczywiście w doskonałym stanie. Moim zdaniem ktoś odebrał te pieniądze z banku, schował je do sejfu, gdzie przeleżały sobie 25 lat. I w międzyczasie straciły na wartości. Początkowo tak, po denominacji i wyjściu z obiegu, ale teraz znów na niej zyskują. Ja to w ogóle nie kumam tej całej denominacji, no. No po co to komu? No wie pan, posługiwanie się tak wysokimi nominałami nie było wygodne dla nikogo. Takie tam gadanie. A poza tym miało to znaczenie psychologiczne. Po zduszeniu hiperinflacji... Przynajmniej wtedy każdy był milionerem. O, i to jest znaczenie Tak. psychologiczne. Sami milionerzy w dziurawych skarpetkach. Dobra, to ile te miliony są warte? Trudno powiedzieć. Są amatorzy na takie banknoty, ale ich wartość jest uzależniona od tego, czy sprzedaje się je pojedynczo, czy hurtem. No pewnie, w komplecie zawsze drożej. A dokładnie odwrotnie. Pojedyncze sztuki są więcej warte. Tyle, że sprzedaż na sztuki długo potrwa. No, ja to myślę, że ta kobieta to będzie chciała kasę od zaraz. Tak byłoby lepiej dla was. Możecie jej spokojnie zaproponować 3000. Kupa forsy jak za 50 milionów. Nie będzie miała źle, a i my wszyscy zarobimy. Zaskoczyło mnie to. Sądziłam, że takie stare banknoty to niewiele warta makulatura. A tu proszę, spora suma. Rzeczywiście wszyscy mieli szansę być zadowoleni. Na noc nie wrócił. Co to będzie? Z kryminału za ruski rok go wypuszczą. Proszę usiąść, niech się pani uspokoi. Łatwo mówić. Mojego męża też zamknęli. Co oni zrobili? Zaszła ogromna pomyłka. Mam nadzieję, że to się bardzo szybko wyjaśni. Załatwiłam już też prawnika. Papugę dla mężusia. A my? Prawnika dla wszystkich pracowników. Boże, Boże, na co mi przyszło? Proszę cierpliwie czekać i będę panią informować. Co wyście najlepszego zrobili? Jak tak można? Ale nie wiem, o co chodzi. Zbezcześciliście zwłoki mojego ojca. Ale w dalszym ciągu nie rozumiem, o co panu chodzi. No jak to o co? Spaliliście rzekomo jego zwłoki, a jego zwłoki wylądowały w rzece. To znowu ta sprawa. Proszę usiąść. To zupełnie nie nasza wina. Nie? A ma pani pomysł czyja? Policja to ustali. A my dokonamy kremacji jeszcze raz i na nasz koszt. Na nasz koszt, na państwa koszt. Ja już koszty poniosłem, emocjonalne. Tak, rozumiem pana. Ale jak to się mogło stać? Czy pamięta pan coś z tej ceremonii? Co tam się wydarzyło? No faktycznie na ceremonii w domu pogrzebowym zaczęło się jakieś zamieszanie, no i pracownicy zabrali ciało sami do was. Nie zaczekali na rodzinę? No właśnie nie. No i jak przyjechaliśmy, to kremacja już trwała. Nie zaczekaliście na nas? No bardzo mi przykro. Naprawimy, co tylko się da. Co tylko się da. Ale wie pani, z rozbitej szklanki całej już nie będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani de Lombardo? Tak, a o co chodzi? Ja też. Może pomóc. A mógłby pan? No pewnie, dlatego pytam. Proszę wziąć od spodu, bo się rozpada. O, ciężkie to. Co to jest? Urny. Urny? Tak. O kurde, lebele. Ciekawie się robi. Kurde, pomóżcie! Roman! Nie mnie, nie mnie. Tej kobiecie na zewnątrz. Dziękuję, dam radę. Reszta w samochodzie w bagażniku. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym to zastawić. Tych mam 5, tych 8, a tamtych 10. Ekscentryczny towar. Przyjmujecie takie rzeczy? No tak, no wszystko przyjmujemy. Wszystko? Prawie wszystko. A trumny? A trumny też. Sam kiedyś jedną przyniosłem. Ale takie kremacyjne, kartonowe.
Trumny z papieru? Nieźle. A co pan myślał? Najtańsze i najpraktyczniejsze, no ale niestety niewiele warte. Mam za to to. Sporo tego. Przepraszam? Sytuacja była mocno nietypowa. Urny, trumny, a na koniec jeszcze biżuteria. Miałam nadzieję, że nie ściągnięta z nieboszczyków. 300, czyli w zastaw po 150 to jest 8 sztuk, czyli 800 plus 400 to jest 1200. Mąż prowadzi krematorium. Na CITO potrzebujemy pieniędzy, więc zastawiam wszystko, co mam tylko pod ręką. Nie wnikamy. Kremacja to pogański zwyczaj. Kto to widział palić zwłoki? Grzech. Przesadza pani. Ja przesadzam, a jak człowiek później ma zmartwychwstać? No jak? No najlepiej w jakimś makijażu, żeby to wyglądało jakoś. Pan nie żartuje. A miejsc na cmentarzu coraz mniej. A poza tym Kościół dopuszcza kremację. Bzdura jakaś, ja lepiej wiem. Czyżby? Nie będę z wami dyskutować, bezbożnicy. Do widzenia. Święta się znalazła. Dobra. Za tą biżuterię to mogę dać w sumie 7 000. No a za te urny to 3, to razem dyszka, niezła kasa. Ja potrzebuję 30. Urny za 20 000 nie wezmę, chociażby ich było więcej. Nie mam więcej. No to nie wiem, to może jakiś sprzęcik, AGD? Nie uzbieram sprzętu AGD za 20 000. A nieruchomości pod zastaw przyjmujecie? No oczywiście. Okej, to chciałabym zastawić krematorium. No, grubo poszła. Od razu zadzwoniliśmy do szefa. To nie był nasz level decyzyjny. A pan Kazimierz nawet się nie zdziwił, tylko od razu zapytał o adres. I co? Naprawdę się spodobało? Nawet bardzo. Normalnie dekorator z ciebie. A żebyś wiedział, chcą jeszcze. To co? To czego szukamy? Nie szukamy. Pokazałem im stronę Lombardu i sami wybrali. O, to co wybrali? O to, o. Wazon. Wazę. No przecież mówię. W internecie było, że 500, tak? A tak. Proszę. A ma się pan jak z tym zabrać? Normalnie i spokojnie. Z wielkim wyczuciem. To daleko pan z tym będzie szedł? Nawet na drugi koniec miasta. Odkąd nie piję, to mam kondycję na 5. Polecam, Roman. Obejdzie się. Twoja strata. Do widzenia. Do widzenia. Święty ziutek od remontów. Ale z tą babeczką to nieźle, nie? Taki zestaw. Mieliście kiedyś zestaw krematorium? Weź nigdy. Zresztą ciekawe. Takie krematorium to chyba cienko musi prząść, skoro wiesz, tak szuka kasy. Poszłabyś tam pracować? Nie nigdy i za żadne pieniądze. A ja może bym poszedł, no. Do odważnych świat należy. Powodzenia. No dobrze. Tak sobie gadaliśmy teoretycznie. Ale życie lubi zaskakiwać. A gdyby tak szef przejął ten biznes, na różne rzeczy trzeba być przygotowanym. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam, ale dziś nie wykonujemy żadnych kremacji. Ale ja w innej sprawie, proszę pani. Jestem właścicielem Lombardu na Cichej, Kazimierz Barski. Ach, przepraszam, wziąłem pana za klienta. No właśnie, dzwoniła pani do mnie z interesem. No i jestem. W czym rzecz? No, mamy z mężem przejściowe trudności
I chwilowo musieliśmy unieruchomić zakład. Na szybko potrzebujemy gotówki. No, a z czego spłacicie, jak firma nie działa? Myślę, że to tylko chwilowe. No dobrze, to chętnie się rozejrzę. Muszę się pani przyznać, że w mojej działalności jeszcze nigdy nie miałem krematorium pod zastaw. Zapraszam do środka, wszystko panu pokażę. Cały proces kremacji trwa do 2 godzin. I co, z człowieka zostaje garstka prochów, tak? Około 2 litrów objętości. No plus minus, to zależy jakiej postury był zmarły. No, a jak ktoś miał jakąś protezę czy coś takiego, to co wtedy? Na pewno chce pan wnikać w szczegóły? No, wiedzy nigdy nie za dużo. No ale pamiętajmy te sprawy. Wie pani, to chciałbym obejrzeć jakieś papiery własnościowe, finansowe, no. Dobrze, zapraszam pana do biura. Proszę, proszę siadać. Dziękuję. Tak. Proszę. Ale zaraz. Pani nie jest właścicielką, tylko pani mąż. No tak, a co to za znaczenie ma jakieś? A to ma takie znaczenie, że ja mogę rozmawiać tylko z właścicielem. No w tej chwili to niemożliwe. No to nie ci z naszego interesu. Niepotrzebnie traciłem czas. Ale ja potrzebuję te 30 000 właśnie dla męża. No coś się stało? Chory? Nie chory. Chcę go wykupić za resztą. I wyszło szydło z worka. Po tej wiadomości od razu wiedziałem, że nie wejdę w ten interes. No to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ale niech pan jeszcze nie wychodzi. Proszę dać mi się wytłumaczyć. Ale ja już wszystko wiem, proszę pani. Mój mąż jest niewinny. Zaszła pomyłka. Wie pani, każdy tak mówi. Naprawdę zaszła pomyłka. My prowadzimy tutaj krematorium, a nie zakład pogrzebowy. I ostatnio okazało się, że w trumnie był ktoś inny niż w ewidencji. Przyjechała policja, aresztowała mojego męża i no, cała sprawa się wyjaśnia, a on jest niewinny. Proszę pani, ale ja nie wezmę tego zastawu. No, za duże ryzyko. Może pani ma coś innego, no, jakąś ruchomość. Ale co? No, na przykład samochód. Oczywiście, jak jest zarejestrowany na panią. No tak, mam. Ten kombiak? Tak. No to jeśli nie ma jakichś ukrytych wad, to mogę za niego dać te 30 000. Tylko że ja go potrzebuję. To już pani decyzja. No trudno, muszę go zastawić. No to jedziemy do Lombardu. Dzień dobry. Przywieźliśmy ciało do kremacji. Panowie, ale zawiadamialiśmy wszystkie zakłady, że dziś kremacje są odwołane, nieczynne. Ale mamy termin zarezerwowany. Rodzina zmarłego oczekuje. Prochy muszą trafić na cmentarz. Bardzo mi przykro, panowie, przyjedźcie jutro. Ale pani nie rozumie. My musimy dokonać tej kremacji dziś. To niemożliwe. Albo znajdźcie inne krematorium, albo włóżcie ciało do chłodni. No, bardzo mi przykro. No, słyszeliście panowie, nic nie wskóracie. Do widzenia. No idziemy. Do widzenia. Zobaczysz, tato. Wszystko się ułoży. Facet, który ci to zrobił, odpowie za to. Jak nie w sądzie, to inaczej. Obiecuję ci to. Cześć, jak? Hej, no byłam przed sądem i udało mi się złapać tego gościa, ale próbuję się wymigać. Powiedziałam mu, że wiem, że to nie był wypadek. Niedobrze. A czemu? Możesz wszystko zepsuć. Spuszczą się. Ale kto?
Słuchaj, zdobyłem pewne informacje, ale muszę jeszcze je potwierdzić. Jeśli jest tak, jak myślę, pierwsza się o tym dowiesz. Ale na pewno? Na pewno, ale musisz mi pomóc. Pomożesz? No nie, skoro mi nie ufasz, Ale ja ci ufam. no dlaczego nie chcesz mi powiedzieć tego, co wiesz? No bo to jeszcze nie jest pewne. Tłumaczę ci. Nie wiem, jak zareagujesz. Poczekaj jeszcze chwilę. No to jak? Pomożesz? Pomogę. No powiem pani, że silnik pracuje pięknie. I tak jak mówiłem, 30 000 mogę pani dać pod zastaw, o ile nie był bity. Nie jest. Kupiłam nowy w salonie. Tak? No dobrze, to sprawdzimy tylko lakier i wszystko będzie jasne. No to co, szefie, to ja polecę sprawdzić od razu. Lecieć. A gdzie jest Angela? Angela w socjalu. Angela, zrób nam 2 kawy, co? Zapraszam panią, proszę, proszę. Samochód mogłem przyjąć, bo był zarejestrowany tylko na tę kobietę. Dobrze. To gdzie mam podpisać? No tu na dole, proszę. O. I na drugim, tak. A tu jest 30 000 dla pani, no a warunki tak jak mówię. Na pewno wcześniej wykupię. Niech tylko zakład z powrotem ruszy. O, muszę uciekać. A może panią gdzieś podwieźć? Nie dziękuję, zamówiłam taksówkę. Jest w drodze. A zresztą wyjdę na róg, będzie szybciej. No dobrze, na pewno? Na pewno. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Szefie, ale ją przycisnęło? Roman, odstaw ten samochód na parking strzeżony, tak? Auto było świetne, ale dlatego trzeba było je szybko zabezpieczyć. Ostatnio za wiele mieliśmy afer z samochodami. Nie potrzeba było nam kolejnej. Dobry wieczór. O co chodzi? Śledzicie mnie? Zapraszam do środka. Wszystko wytłumaczę. Porozmawiamy sobie. Nigdzie nie będę wsiadać. Proszę nas zrozumieć, mamy ciało do utylizacji. Ale dziś to jest niemożliwe. Ależ możliwe i nawet konieczne. Przecież nie możemy zawieść rodziny zmarłego. Nie będę z panami rozmawiać. Zapewniam panią, że będzie pani. Nawet pani z nami pojedzie. Proszę nie robić problemów, nie chcemy tutaj kłopotów. Zaraz. Zaraz. Co tam się dzieje? Halo? Halo? Panowie! Panowie, co tam się dzieje? Halo? Halo? No i gra tu wszystko. Szefie, Roman, coś zapomniałeś coś? tę babeczkę od krematorium porwali. Co? Co ty gadasz? No poważnie mówię, no jakichś 3 facetów w garniturach wsadzili ją do karawanu. Roman, piłeś coś? Szefie, jak Boga kocham, nic nie ściemiam. Wszystko widziałem na własne oczy. Jakich 3 facetów w garniturach. Wyglądali jak grabarze. Czekajcie, a jak wyglądał ten karawan? Normalnie, szefie, jak samochód pogrzebowy. Zaraz. To mogli być ci sami faceci, co awanturowali się przed krematorium. Ukatrupią ją, jak nic. Zadzwoniłem do Betona. Nie było co zwlekać. Sytuacja wokół tego krematorium nieprzyjemnie się zagęszczała. Dobra, idź ją przyprowadź, a ty zobacz, jak to działa, nie? A ty... Proszę pani, może pani to uruchomić? Ale ja nie wiem jak. Proszę pani, dość tej zabawy, tego cyrku. To jest biznes. Pani pomoże nam, my pomożemy pani. Ale ja naprawdę nie wiem jak. Mój mąż się tym zajmuje. To proszę do niego zadzwonić. Tylko szybko, bo zmarnowaliśmy wystarczająco dużo czasu. Nie mogę, on siedzi. Jak to siedzi? Coś się porobiło, bo skremowaliśmy inne zwłoki niż były w ewidencji i policja podejrzewa przestępstwo. I mój mąż został aresztowany. A panowie w ogóle kim wy jesteście? Biznesmenami.
Jest, działa. Musimy działać szybko. I tak się musi rozgrzać. Dobry wieczór, ja do biura. A nie czynne. Ale pan tu jest. No i pilnuję, żeby się tutaj nikt nie kręcił. Do widzenia. Okej, już idę. Policja, nie ruszaj się! Ręce do tyłu. Nogi szeroko. Kuj go. Dobra, wyjazd. Marek Litka ze mną, wy tędy. Ty musisz się rozgrzeć. Ile masz stopni? Prawie 900. Wystarczy? Nie wiem, chyba tak. Gdzie to się otwiera? Chyba tym. Policja, rusza się! Rusza się! Stój! Do tyłu! Nie ruszaj się! Lewa! Nos! Kolana! Lecę głowę! Halo? Następnego dnia po akcji w krematorium aspirant Marcin Dolny pojawił się w Lombardzie w celu zabezpieczenia materiałów z monitoringu. No, przede wszystkim chodzi o monitoring zewnętrzny, no bo może kamery uchwyciły moment porwania. Chodź, Romuś, pokażesz mi, gdzie to było. Jasna sprawa. Ale macie ich. No właśnie, ale o co tu chodzi? No, to była grupa przestępcza. Nie wyglądali na gangusów. Wiecie, bo to takie działania bardziej w białych rękawiczkach, ale równie niebezpieczne. No. Ale czemu zaatakowali te kobiety? No właśnie, bo to dwóch z tych gości ma zakład pogrzebowy. Taka, wiecie, przykrywka. No i przy okazji prania brudnych pieniędzy. Chcieli pozbyć się ciała swojej ofiary. No raz im się udało i postanowili to powtórzyć. No, a co z tym zabitym? No właśnie, podmienili ciała w trumnie. Zabitego spalili, żeby pozbyć się śladów. No a tego niby legalnego nieboszczyka wrzucili do rzeki. No, ale na szczęście wpadli. No wpadli, bo chcieli powtórzyć proceder. No ale inaczej byśmy tego nie rozwikłali. No. Powiem tyle. Makabra. I idę po ten monitoring. Coś nieprawdopodobnego. Niezła historia. Tak. No to co, Romuś, no? Pokażesz mi to miejsce i pojedziesz ze mną na komendę. Ale po co? No jak to po co? No, na okazanie, no musisz ich rozpoznać. A pan, panie Kazimierzu, też musi złożyć zeznania. Jak to, ale teraz? No, najlepiej, no. No dobra, jak mus, to mus. No, Kosiu ubiorę. Dobra, to ja na was poczekam. Pojechaliśmy i wszystko się zgadzało. Szef widział ich pod krematorium, a ja pod Lombardem. Zwyklaki takie, w gajerach. W życiu bym nie pomyślał, że to mafiozi. No i co z tymi moimi milionami? A, dobry wieczór, to pani. No no ile można czekać? I co, wiecie coś, ile to jest warte? Tak, możemy pani zaoferować 3000 złotych. 3000? To nie dzwonicie przez kilka dni i nagle pani wszystko świetnie wie. No tak, powinnam była do pani zadzwonić. Przepraszamy, mieliśmy straszny młyn, ale był rzeczoznawca i tak właśnie wycenił. Wycena. To na pewno jest warte dużo więcej. Wie pani co, to może niech pani Dobry z szefem wieczór. porozmawia. Tak, a co się dzieje? To jest właśnie dobry. pani od tych banknotów sprzed denominacji. A, tak. Ziomecki chyba był w tej sprawie, tak? No, był. I co? Podsmokał, popatrzył i powiedział, że 3000 będzie idealnie. Wtedy nie stracimy. Ale pan nie jest tu chyba szefem. No nie, ale byłem przy wycenie. No, widzi pani, skoro rzeczoznawca powiedział, że warte 3, to ja mogę pani zaoferować 2500. 2500? To chyba jakaś kpina. Proszę pani, żadna kpina. My też musimy na tym zarobić. To my ponosimy ryzyko, a nie pani. Proszę pani, ale to są ciepłe pieniążki, prosto do rączki i radzę się szybko decydować. No, płacicie od ręki. I o to chodzi. Kasa wprost do kieszeni. Dobra, niech będzie moja strata. No, to ja już szukam. Aha. O, było 500 zł zaliczki, czyli zostało do wypłacenia 2000, tak? Już przygotowuję nową umowę. Dane te same, tak? Tak. Ma się ten dar przekonywania. Nawet szef tak nie potrafi. A Roman powiedział 2 zdania i klientka już się zgodziła na transakcję.
Dobra, słuchajcie, będę się zbierał. Angelika, pozamykacie tutaj, tak? No oczywiście, szefie. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzięki Bogu, no cała i zdrowa. Witam serdecznie, witam. To mój mąż Ludwik. A, miło mi. Przyszliśmy podziękować. Widzę, że pana wypuścili. Tak, nie postawiono mi zarzutów. Aha, I nie straciliśmy pieniędzy na kaucję. aha. No, dzięki waszej reakcji udało się szybko wyjaśnić sprawę i złapać bandytów. A, tak właściwie to powinniście podziękować Romanowi. To on zauważył i podniósł alarm. Dziękujemy panu bardzo. To cały ja. To jeżeli widzę ludzką krzywdę, to ja od razu muszę interweniować. A jeżeli chodzi o kobietę, to ja włosa z głowy nie pozwolę, żeby spadł. To... Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. No tak. Oj tak. Tylko cały czas nie mogę zrozumieć, jak to jest możliwe, że oni podmienili zwłoki. To jest słabość naszych przepisów, proszę pani. Ustawa o pochówku pochodzi jeszcze z lat 50. i nie nadąża za realiami. Praktycznie nie ma nad tym kontroli. To ja nie rozumiem, nie można zmienić ustawy? No, niby można, ale są instytucje, którym zależy na tym, żeby tak się nie stało. Ale to już temat na dłuższą rozmowę. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło, tak? Tak. Tak. O, jeszcze chcieliśmy wykupić samochód. A, oczywiście, proszę, proszę. To co, szefie? Ja lecę na parking. Leć, zapraszam do biura, proszę, proszę. Jeszcze raz pragnę pana przeprosić. Wiem. Ja uniosłem się troszeczkę, też przepraszam bardzo. To zrozumiałe w takiej sytuacji. Ja wiem, że to nie była wasza wina. Cieszę się, że wszystko udało się naprawić. To wszystko przez tych bandziorów, którzy go tak potraktowali. Najważniejsze, że teraz ma godny pochówek. Po zakończonej kremacji mężczyzna udał się w miejsce, gdzie zostało odnalezione ciało jego ojca. Spotkał wędkarza, który postawił tam krzyż. Dziękuję panu za to. Ale co się stało? Wie pan, ojciec zmarł nagle. Bandyci ukradli trumnę, a ciało wrócili do rzeki. I za co tak? A, proszę pana, długa historia. No, ale w każdym razie ojciec jest już pochowany. Ale jeszcze ten znicz chciałem mu zapalić, wie pan? To gdzie pan mówi, że pan znalazł to ciało? Tutaj dosłownie z 1,5 metra ode mnie, w tej szczelinie między tymi dwoma skałami, leżał w wodzie. Może przytrzymam? W następnym odcinku Adek chce poznać przeszłość Patrycji. Ja nie chcę żadnych problemów, rozumie pan? Spokojnie, to do użytku wewnętrznego. Na pewno? Bo ja przez to mogę wylecieć. No spokojnie, Patrycja jest moją żoną. Poszukiwacz skarbów ryzykuje życiem. Chyba dam radę się przecisnąć, zostało nam kilkanaście metrów. Ziemia jest niestabilna. Co ty taki pesymista jesteś? Tam musi być coś schowane. Blanka flirtuje z klientami. To ja spadam, nie? No, to raczej nie jest dobry pomysł. Wolałbym raczej, żebyś poszła ze mną. Ale ona chyba woli z nami. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.